Siemano, Bartek z tej strony, kanał Coffee Doctor, witam was w sobotę. Ostatnio trochę mniej filmów, ale i trochę ze zdrowiem było kłopotów i trochę roboty było, także witam w sobotę. Dzisiaj przy okazji parę rzeczy się nawarstwiło, ciekawy temat. Reklamacja Expressu DeLonghi Primadonna S. Tak jak widzicie pewnie na miniaturce, zrobił 3 kawy po mojej naprawie i padł. Pokazuje za mocno aparat zaparzający. Ja wam już pokażę efekt, bo ja już wiem co się stało, bo to od razu słychać. No ale chcę, żebyście i wy usłyszeli, więc odpalamy się na obie kamery. Myszkę z planu. Podłączmy go, woda nalana. W tym ekspresie był robiony przegląd. Może trochę tę lampę przygaszę, bo strasznie się odbija. W tym ekspresie był robiony przegląd, słuchajcie, i była regenerowana, czyszczona winda napędu. No i niestety po 3 kawach pojawił się problem. Nie wiem, czy to dobrze słychać, ale chyba słychać. W tej chwili silnik kręci, ale ten element prowadnicy zaparzacza stoi w miejscu, bo zerwały się gwinty. Są na to 2 metody. Za mocno aparat zaparzający, nie wiem, czy to widzicie, bo akurat się lampa odbija. No, zaparzacz nie jeździ. Kręci się śruba w środku prowadnicy, nic się nie dzieje. Zaraz do tego dotrzemy. Ale natknął mnie ten film, plus kilka innych rzeczy, do tego, żeby trochę pogadać o tym, co ludzie wypisują w internecie, jakby jeszcze dodatkowo. Problemy, które pewnie widzieliście, bo było tym króciutki filmik, problemy z kurierem też spowodowały, że miałem 1 czy 2 telefony, gdzie posądzono mnie o oszustwo, że ja wyłudziłem pieniądze za kawę i tak dalej. Ostatnio było parę filmów w internecie wśród kanałów, które ja oglądam, gdzie też ludzie zaczęli wypisywać cuda, więc przy okazji dostania się do tej windy, bo ja nowej windy nie mam. Mamy tu 2 metody, zestaw naprawczy albo wymiana tej windy. Ja jako serwis wymieniam tą windę na nową, daję na nią gwarancję. No i tyle, więc zaraz się dobieramy do ekspresu. A tematem przewodnim pogadanki przy naprawie tego ekspresu, przy dobraniu się do tego ekspresu, bo jeśli dogadam się z klientem, to windę będziemy pewnie wymieniać na live'ie w poniedziałek, ale to jeszcze potwierdzę oczywiście. Pogadamy sobie trochę o tym, co ludzie wypisują w internecie, o tak zwanym hejcie w internecie, o wyciąganiu pochopnych wniosków i tak dalej, słuchajcie, bo anonimowość w internecie, przynajmniej teoretyczna, powoduje, że z ludzi wyłazi coś dziwnego. No więc ktoś zapomniał wysypać, ale tu tragedii nie ma. No więc chciałbym wiedzieć, co wy sądzicie. Mnie kurier, jak wiecie, się popisał, zaznaczył. Jeśli ktoś nie wie, to opiszę sytuację, bo oczywiście nie wszyscy musieli to widzieć. W poniedziałek mnie nie było w pracy i kurier przyjechał, kurierka. Mniejsza już o firmę, bo to nie ma jakiegoś większego znaczenia w tej chwili, bo sprawa jest już załatwiona. I radośnie zaznaczyła sobie ta osoba, że błędny adres. Paczki z kawą przychodzą do mnie od lat, co najmniej 5. Na ten sam adres, zawsze, niezmiennie, nic się nie zmieniło od 5 lat. Skąd się wziął błędny adres? Nie pytajcie mnie. Paczka, która miała być w poniedziałek, oczywiście w poniedziałek mnie nie było, więc kurier według wszystkich założeń, jakie od 5 lat siedziały, powinien przywieźć tą paczkę we wtorek. Natomiast kurier założył, że firma będzie nieczynna, nie wiem zupełnie czemu. Paczkę dostałem wczoraj, czyli w czwartek, bo nagrywam to w piątek. No i jednym z elementów, jakie usłyszałem od kogoś, nie będę wymieniał, nawet nie pamiętam szczerze mówiąc, był telefon, że ja wyłudziłem pieniądze. Od tego się zaczęła rozmowa, słuchajcie, że ja wyłudziłem pieniądze. Będę sobie rozbierał ten ekspres i rozmawiał z wami, że to tak się nie robi i tak dalej. Ja powiedziałem temu panu, bo to akurat był pan, że zanim wyciągnie wnioski, to warto by było chociaż zapytać, co się stało, no bo różnie w życiu bywa. No i jakoś tam się dogadaliśmy na koniec, już ta rozmowa zakończyła się spokojnie. No ale zaczęła się z wysokiego C tak zwanego. No i po co to tak? Moim zdaniem najpierw warto zapytać, ale mamy też przykłady z internetu. Na przykład kanał Mocny Vlog. Kanał Mocny Vlog, szafa. Kto ogląda, ten wie, kto nie ogląda, polecam sobie zerknąć. Chłop mało się nie zabił w tym tygodniu. Spadł z drabiny. Ile to tam było w komentarzach, że pewnie się nawalił, że pewnie po pijaku się rozwalił. A facet po prostu, to jest akurat osoba, którą oglądam, jest w moim wieku, z tego co pamiętam dokładnie. Facet po prostu nie pomyślał.
Postawił sobie drabinę, szybko, szybko. Drabina zjechała, z drabiną zjechał pan szafa. No i głową o płytki przyrżnął konkretnie, słuchajcie. Na szczęście nic się nie stało, także zdrówka panie szafa życzę, jako wierny widz od lat. No ale ludzie już, słuchajcie, wnioski wyciągnęli. Poczekajcie sekundkę. Dzisiaj nagranie, słuchajcie, przepraszam, w formie bez dubli, bo no czas, nie było czasu, nie ma czasu na przygotowywanie filmów w formie montażu, ale wrócimy i do tego, o czym to ja mówiłem. No, o tym, że już wydano wyrok na Marcina, na szafę, zanim jeszcze w ogóle ludzie dowiedzieli się, o co chodzi. No i to tak działa. Drugi przykład. Sci-Fan, Sky-Fan, nie wiem jak to się wymawia ten kanał, bardzo lubię go oglądać. Kolega mi wczoraj podesłał, nie będę wam już wrzucał tutaj tej miniaturki. Facet wrzucił film o Moonfall chyba filmie, już nie pamiętam. No i oczywiście co? Ty grubasie, jak się spas? Jak w ogóle można? Weź się za siebie. Ludzie, ja wiem, że wy wszyscy tam jesteście idealni, a jeszcze, że się postarzał, młodzi, doskonali, wysportowani, w ogóle ochy i achy. Też się zestarzejecie. Powiem wam to w tajemnicy. Pamiętajcie. Ja po prostu powiem wam, trochę już na tym świecie żyję. Nie jestem żadną alfą i omegą, bo zaraz mi pewnie pojedziecie tutaj w komentarzach dobrze, ale nagrywając taką pogadankę zdaję sobie z tego sprawę. Więc to jest trochę smutne, bo ciężko w ogóle mi się wypowiadać na ten temat. Są grubi, są chudzi, są wysocy, są niscy, są młodzi, ale ci wszyscy młodzi, powiem wam w tajemnicy, będą kiedyś starzy. Nie unikniecie tego. Nie unikniecie tego. Choćbyście bardzo, bardzo chcieli i cuda wypisywali w internetach. Tyle. Więcej przykładów nie będę przytaczał, bo to szkoda o tym gadać. Pamiętajcie, zanim wyciągniecie pochopne wnioski, to jest taka moja rada, bo was też kiedyś dotknie taki hejt, nazwijmy to. Zanim wyciągniecie wnioski, to pamiętajcie, że za ludźmi, których oglądacie, stoją inni ludzie, przyjaciele, rodzina. Stoją za nimi różne choroby, różne przypadłości życiowe, różne problemy. Więc nie oceniajcie tak pochopnie, bo jak was to dotknie i was tak zaczną oceniać, to wam będzie przykro. I wtedy, jak staniecie w butach takiej osoby, to zrozumiecie. Och, ten ekspresik to już widzę u mnie był, znaczy był na pewno. Wracamy już do ekspresu. Był na pewno. Miał malowaną ramę. Miał przegląd robiony. No kurczę, ta winda, że padła. Dobra, dobieramy się do niej. Za chwileczkę przygotuję sobie narzędzia. Lecimy, słuchajcie, rozkręcamy, wyciągnijmy tą windę i pokazać wam chcę, jak się z tego potwora wyciąga tą windę, bo tu trzeba bardzo dużo rzeczy wykręcić. Jak najmniejszym kosztem czasowym to zrobić. No a jeśli klientka zaakceptuje, bo tu zaraz wam powiem, o co chodzi z tą akceptacją przez klientkę, to w poniedziałek na live'ie, jeśli tylko część przyjdzie, będziemy montować ten ekspres. Składać go całość z nową windą. Jakiś koszyczek, a dobra, na razie sobie tu śrubeczki poukładam. Także powiem wam, że to się, ja myślałem, że ten całe to takie pitolenie w internetach to w którymś momencie się skończy, a to się nasila niestety i będzie się nasilało. I pamiętajcie, że kiedyś znajdziecie się w butach takiej osoby. Łatwo jest krytykować, łatwo jest marudzić, narzekać. Weźcie coś w ręce, zróbcie coś, nagrajcie to, pokażcie to w internecie, a my wtedy pokrytykujemy i się pośmiejemy, jak to nie umie, jak to popsuł, jak to zepsuł. I wiecie. I wtedy będziemy się śmiali z was. Tak to działa. Wyciągamy. Nie wiem, czy potrzebnie to wyciągam, ale jedziemy. No,
się odpięło, tu już się odpięło. Tu mamy dwa przewody, które trzeba wypiąć. I to chyba należało zrobić najpierw. Tak jest. Tak jest. Więc zróbmy to. Ja to tego nie rozumiem. Jak można takie rzeczy pisać ludziom? Obcym ludziom. Ty grubasie. Spasłeś się, zestarzałeś się. Jeszcze dobra, że ktoś przytył. Okej, mogą to być problemy zdrowotne. Mógł po prostu dużo jeść. Różnie bywa, tak? Ale już wytykanie komuś, że się postarzał. No. Rozumiem, że ci, co tak piszą, mają jakąś metodę, żeby się nie starzeć. Po prostu... Różnie bywa, różne są przypadki. No słuchajcie, żeby wysłać wam kawę, wracam teraz już do siebie, już koniec rozmawiania o innych. Żeby wysłać wam kawę, to ja ją muszę fizycznie dostać, tak? Jeśli gdzieś na linii nadawca, odbiorca jest problem, czekajcie, bo ja się tu muszę chwilę skupić, żeby to rozpiąć. Jeśli gdzieś na linii dostawy do mnie kawy jest problem, no to jak mam ją wam wysłać? Jak? Nie mam jej fizycznie, no. Tak samo jest, jak na przykład jestem chory, czy coś mi się, wiecie, coś się wydarzy i mnie nie ma w firmie, to też już usłyszałem takie zarzuty, wiecie, że mnie nie ma w firmie, że firma jest na przykład dzisiaj nieczynna i są jakieś zarzuty, że jak to, że co, że dlaczego, no przecież ludzie, przecież ja nie robię tego specjalnie, jak mnie nie ma, czy że mi się nie chce, bo jak się nie pracuje, to się nie zarabia, jak się... No i jaki miałbym w tym cel? Słuchajcie, tu muszę sobie wziąć na krawędź. Wykręcić wyleweczkę. Nie wiem, czy potrzebnie, ale obierzmy ten ekspres. No, jaki byłby cel nie przychodzenia do firmy, ukrywania się przed klientami? Bo nie bardzo rozumiem, jaki miałbym ten cel, jaki ten cel miałby być zrealizowany. Wow. Ostrożnie, bo się popsuje. Wiecie, ja akurat jestem takim człowiekiem, że chciałem wam pokazać tą pracę, jak wygląda, ze wszystkimi błędami, ze wszystkimi wpadkami jakimiś, bo tak ta praca wygląda. To nie jest tak, że naprawa ekspresu to jest pasmo sukcesów i jak robicie coś 55 raz, to już nie popełnicie błędu. Nie. Jeśli ktoś wam tak mówi, to kłamie. To kłamie. Błędy się zdarzają. Rutyna i tak dalej. Wyciągamy panel, mamy to na bok. Winda napędu to jest cały ten element z silnikiem. Do niej przykręcona jest grzałka, do niej przykręcona jest tylko grzałka właściwie, więc grzałkę na pewno musimy, słuchajcie, odkręcić. No to zróbmy to. Najpierw prowadnicę kabli. Śrubki sobie dobrze jest wyciągnąć, bo jak nam wpadną gdzieś w silnik albo jeszcze gorzej, to no to się zmielą razem z silnikiem. Wykręcamy. Gdzie lecisz, pieronie? Dobra. To wyciągamy. Można sobie włożyć tu. Wykręcamy całą prowadnicę grzałki. Widzę, że była przeze mnie malowana. Pewnie tradycyjnie pękła grzałka. Zarosło wszystko korozją. I jeszcze tu. Budujemy wiszącego na przewodach pająka. Dobra. To nam pozwoli, jeszcze sobie tą spinkę kablową wyciągniemy, bo ona tutaj nam trzyma wszystkie przewody i wężyki. I w ten sposób, słuchajcie, mamy dostęp do wszystkich wkrętów windy. Ja bym ten elektrozawór może wyciągnął, żeby nam nie przeszkadzał. Tak zróbmy. Tak zróbmy. Czyli wypnijmy sobie kolanko. Tu się pewnie poleje trochę wody. No ale nie ma innej drogi. O, nawet nie. Wyciągnijmy też. No wyłaź zawleczko. A ona nie chce wyjść. Wyłaź. Dobra. I w ten sposób elektrozawór sobie i tak widzicie uwolnić musieliśmy, bo tutaj w windę zaplecione są przewody, bo na windzie macie też taką prowadnicę dla przewodów, które to teraz trzeba sobie wypleść, póki mamy to sztywne i nam nie lata.
Czy ja muszę rozpinać tą trytkę? Może niekoniecznie. Może niekoniecznie. Wyciągamy. To już są przewody windy, więc może jeszcze ten. Więc może na razie sobie to... Chociaż wyplećmy wszystko. Wyplećmy wszystko. Teraz pewnie zapytacie, czemu ja chcę wymieniać tą windę zamiast użyć zestawu naprawczego. Dlatego, że naprawianie tej windy trwa. Na takich różnych elementach potrafią być luzy, a w serwisie musicie dać gwarancję. Jeśli robicie sobie to w domu, to jak najbardziej możecie sobie użyć zestawu naprawczego. O, widzicie, jak to lata? Tylko teraz jeszcze musimy doprowadzić zaparzacz troszeczkę do góry, żeby go wyjąć. Czyli tu jest pasek napędowy, pokażę wam. Tu. Kręcimy nim. Musimy nim kręcić. Teraz będę już cały czarny, bo tutaj wszędzie jest proszek, pył ze szczotek silnika. Czyli musimy nim kręcić w lewo, a zaparzacz pchać do góry. A i ciężko to zawsze idzie. Dobra. Czy ja dobrze myślę? Nie, musimy kręcić w prawo. Bo nie pójdzie nam to, nie wyjdzie nam zaparzacz, prawda? Spróbujmy. Czekajcie. Ej, ten zaparzacz też kurczę jakoś tak dosyć... Muszę prowadnicę pociągnąć. Nie idzie. Nie idzie. Czy tu się coś zblokowało? Nie. Dajcie, muszę się zaprzeć. Ciężko, ale pójdzie. Może ja sobie tutaj podważę. Nie będziecie tego widzieć, no ale nie mam wam jak tego pokazać. Dobra. Coś tam się ruszyło. Czy on nam teraz wyjdzie? No prawie. Myśmy go tu trochę podważyli. To może by wyszedł. O! Tu już wyskoczył. Dobra, udało się. No, zaparzacz. Może nie ma tragedii, ale na pewno trzeba do niego zajrzeć. Ten ekspres długo stał. Tutaj klientka się bardzo... I u mnie trochę postał. Mam już barwy wojenne. Jeszcze nie. U mnie trochę postał, wiadomo, ale klientka też go przywiozła po jakimś czasie. No dobra. To co? Wylutek stoi tam. Na grzałce. Ach, się przekręcił się. Zobaczymy, czy ten wyjdzie bez problemu. To się nie ma co zastanawiać, tylko trzeba działać. Bo żeby wyjąć windę, musimy też odkręcić, słuchajcie, prowadnicę. Dam wam tutaj bliżej, wyostrzmy. Ale tutaj widzę, że ponieważ przy przeglądzie były te wkręty ruszane, te śruby, tu akurat śruby, dobra, wpadła do środka zaraz, to tutaj idzie lekko. Dobra. Wykręcamy. Wykręcamy, teraz wyciągamy ze środka to, co wrzuciliśmy do środka. Gdzie to wpadło? Dobra, mamy obie. Mamy obie. Łapy brudne już po łokcie. Muszę sobie podciągnąć bluzę, bo zaraz będzie i bluza brudna. Dobra, słuchajcie, mamy to. Prowadnicę mamy wykręconą. Więc można ją uwolnić. I ona może sobie tutaj tak wisieć, słuchajcie. Wkręt. Wkręt, który widzicie tu. A może jeszcze go śrubokrętem wykręcimy. Bo on tutaj nam trzyma. I tą tulejkę, którą tam widzicie z miejscem na dwie śruby, ona właśnie się zerwała na gwincie. I śruba ta cała napędowa, którą widać tutaj przez cały ekspres, kręci się w miejscu tej tulejki. I to też jest jeszcze pytanie do was, słuchajcie. U mnie wszystko działało, ekspres super zrobił ileś tam naście kaw, nie pamiętam, no na pewno nie jedną, bo kilkanaście tych kaw na pewno robi na testach. I trafił do klienta, oczywiście złośliwość rzeczy martwych, on się nie mógł zepsuć u mnie. Tylko musiał się po trzeciej kawie zepsuć u klienta. I co? Zrobiłem to celowo? Oszukałem klienta? Jestem oszustem, naciągaczem? Przecież mam teraz biznes pod tytułem część, do dogadania z klientem, no bo to nie moja wina, że się rozleciała. Różnie ludzie do tego podchodzą, jedni rozumieją, z innymi jest... Trzeba się dogadać po prostu, no nazwijmy rzeczy tak w skrócie, ale robociznę robię tu gratis, słuchajcie, bo... No bo to się zdarzyło zaraz po tym,
jak ten ekspres do mnie trafił i ode mnie wyszedł. No i ja tak mam po prostu, że nie lubię takich sytuacji, że się zaraz po powrocie ode mnie ekspres psuje, no ale sami wiecie, no nie przewidzisz pewnych rzeczy. Nie ma takiej opcji, żeby wszystko przewidzieć, po prostu. Niestety wkręty krzyżakowe mogą iść ciężko, musimy wykręcić windę, słuchajcie. Więc to też jest zawsze taka zagadka dla mnie, jak ktoś przychodzi z zarzutami, że ekspres zrobił 3 kawy. Ja rozumiem, słuchajcie, żeby nie było, ja rozumiem, że ktoś się denerwuje. No odebrał ekspres z naprawy, zapłacił większe, mniejsze pieniądze. Ekspres zrobił 3 kawy i się zepsuł. No to każdy się zdenerwuje, to jest jakby sprawa oczywista. Ale myślę, że żaden serwis nie robi tego celowo, żeby potem na gwarancji robić tą robotę drugi raz. No przecież to jest bez sensu. Przecież to nie ma żadnego celu dla serwisu czy serwisanta. Rozkręcanie tego ekspresu, widzicie. Nie wiem ile, bo sobie zatrzymałem film, więc nagrywa się druga część, ale już tej drugiej części, odkąd się chyba wziąłem za ekspres, jest 12 minut. Zamówić część, zapłacić koszty przesyłki za tą część. Wiadomo, no w serwisie zamawia się więcej części, więc to się rozkłada. Gdzie tu jest interes serwisu, żeby wam oddać ekspres zepsuty? Poza tym, jak zrobić tak, żeby przewidzieć, że oddam klientowi ekspres, żeby zrobił 3 kawy i się popsuł. No słuchajcie, no, trochę wyrozumiałości. Wszyscy jesteśmy ludźmi i no nikt raczej nie robi tego celowo. Nie podejrzewałbym, że ktoś celowo wam oddaje zepsuty ekspres. Mnie się na szczęście, słuchajcie, takie sytuacje zdarzają dosyć rzadko, ale się zdarzają. Jeśli ktoś mówi, że się nie zdarzają, no to po co byśmy mieli na świecie tak zwaną gwarancję? Skoro wiadomo by było, że wszystko jest zawsze na tip-top. No po to jest gwarancja, żeby w razie właśnie takich sytuacji klient miał zapewnienie od usługodawcy, że co? Że zostanie wada usunięta. Ja też nie jestem człowiekiem, który stanie okoniem, po prostu zadzwonię do klientki i powiem: wie pani co? Bo to akurat klientka. Wie pani co? Zepsuła się część, której ja nie dotykałem i normalne koszty, tak jakbym to wymieniał, wiecie, za pierwszym razem, gdzie diagnoza przy pierwszym przyniesieniu ekspresu byłaby, że winda jest zerwana. No nie, no tak to nie działa, słuchajcie. I jeśli jacyś usługodawcy, jacyś ludzie tak robią, no to robią według mnie nie fair. Okej. Nagadałem się, aż mi w gardle zaschło. Lampa na 100%, żeby było więcej widać i próbujemy tą windę wyciągnąć. Tylko o, widzicie, ona już idzie. Tylko teraz tak, żebyśmy nic nie wyrwali, bo byłoby słabo, wypinamy sobie silnik. Nie musicie tutaj za specjalnie zwracać uwagi, bo oznaczenia są na płytce. Tu mamy przy czerwonym plus. Łapiemy za spinkę, wyciągamy. Przy czarnym mamy minus. O, te już mamy wypięte. Musimy rozpiąć chyba to, czy nie? Czekajcie. Może nie. Zobaczymy. Można by było oczywiście to wszystko porozpinać, słuchajcie. Byłoby dużo łatwiej na pewno wyciągnąć tą windę, ale ja się jakoś tak nauczyłem i spróbujemy to zrobić tak. Tu jeszcze wkręt. No nie, tak mi to nie wyjdzie. Dawno tego nie robiłem, zwłaszcza w tym modelu. Może tak. O, tędy droga, już pamiętam. Czyli jeszcze muszę wyciągnąć tylko... To jest taśma od czujnika Hala, który mierzy obroty silnika. Włóżmy to z powrotem na miejsce, wtedy nam wyjdzie ta tasiemka. O. Czekajcie, bo tu się coś złego dzieje. Tu się coś złego dzieje. Tak się dziać nie powinno. O. Wyjdziesz mi stąd? Wyjdziesz. Jeszcze kawałek. Jeszcze kawałeczek. Patrzcie, nie chcę wyjść. Ponieważ i tak będziemy ją musieli wypiąć, to sobie od razu ją wypnę. Bo co? Bo nowa winda przyjdzie z czujnikiem Hala. Przychodzi kompletna. Z silnikiem, z czujnikiem, z mikroswitchem, ze wszystkim po prostu. No i teraz możemy sobie to stąd wypleść. O. Tą taśmę. Oczywiście nie urywając innych przewodów. Byłoby zacnie. No.
No. Dobra. Teraz tu można wypiąć przepływomierz, żeby się tutaj poluzowało. Tak, to jest wszystko, wiecie, ładnie poukładane, więc trzeba to teraz powyplatać. O. Tędy. Wygląda to źle, nie? Aż pot na czole, ciepło. Słuchajcie, tak jak wiecie, że w zimę u mnie zimno, dzisiaj 19,5 stopnia w firmie i to już jest taki maks, jaki chciałbym w firmie mieć. Bo potem to już jak się człowiek schyla nad tymi ekspresami, robi się gorąco. I teraz pytanko, tak, rozplatamy tu przewody. To są przewody od microswitcha. Możemy je właściwie wypiąć, żeby nam nie przeszkadzały. Tak, żebyście i wy widzieli, przybliżę. Mówię o tych dwóch przewodach do krańcówki dolnej windy. Możemy wypiąć je, a możemy wyjąć microswitch. Czy ten microswitch nam teraz wyjdzie? Może nie będę ryzykował, chociaż winda i tak jest śmietnik. Czyli może jednak kombinereczkami. Czemu ja dzisiaj tak zdrabniam? Ktoś mi powie? O, jeden. Oczywiście, jeśli robicie to sami, róbcie sobie zdjęcia. No ja to robiłem już niejednokrotnie, więc pamiętam, gdzie idą te przewody. Ale jeśli robicie to pierwszy raz, no to żeby potem nie było matko, jak to złożyć, to sobie poróbcie foteczki. No i teraz ja bym chciał wyjąć dół, więc jednak rozetniemy te przewody, w sensie opaskę. Najlepiej, słuchajcie, bez przewodów. Zdarza się. Uwaga! Poleciała. Dobra. To na bok. To nam wyjdzie razem z windą. No i teraz wyciągamy. Wyjdzie? Jak myślicie? Wydostanę już w tej chwili. Jeszcze tu. Tutaj się nic nie dzieje. Dobra, musimy wyjąć tędy. Przełożyć tędy. A i tu się jeszcze wplotły przewody. O. I wyciągamy. Odczepiamy wszystko. I uwolniliśmy, słuchajcie, olej. Prowadnica, już wam pokazuję teraz tak. To wszystko na bok. Mamy to wyciągnięte, więc ekspres już zostawiamy w spokoju. Smar, tak wygląda. Widzicie, bałagan, brud, ręce czarne. Tak wygląda. Już to tyle syfu? Słabo to wygląda. Tu chyba trochę więcej kaw było zrobione niż dwie, bo ta winda była czyszczona. No ale nieważne, no nie pamiętam. Dobra, to jest prowadnica. Do tego przykręcony jest wylutek wspomniany, czyli prowadnica zaparzacza. I tu w środku prawdopodobnie w tej tulejce zerwany jest gwint, a raczej na pewno. Bo o, mogę to trzymać w miejscu. A śruba się kręci, a ta śruba kręcąc się powinna ruszać tą prowadnicą. To jest do wymiany. Element silnika startujący, czujnik hala, żebyście mieli pełen obraz, jak to wygląda. No i co, słuchajcie, ja dzwonię porozmawiać z klientką, jak to możemy załatwić, dogadać się po prostu. I zamawiam windę. Jeśli przyjdzie w poniedziałek, to na live'ie będziemy wkładać nową i uruchamiać ten ekspres, bo on na pewno podziała jeszcze długo. Tym bardziej, że to dobre maszyny są, słuchajcie. Ja idę pod prysznic. No, taka jest to robota. Rączki trzeba sobie niestety pobrudzić. A wam życzę, słuchajcie, wszystkiego dobrego, miłej soboty. Pauzujcie trochę takie ocenianie innych ludzi. Popatrzcie trochę na siebie. Takie jest moje zalecenie. I tyle. Przypominam o kawach. Stoją za ekspresem. Kurczę, nie chcę dotykać wielu rzeczy, ani kaw, bo sami widzicie. Kawy stoją tu. Napiszcie mi maila, napiszę wam, jak je zamówić. Coffee Doctor czerwona 60% arabika, 40% robusta. Coffee Doctor zielona 85% arabika, 15% robusta. Coffee Doctor mocna dzida 90% robusty, tym razem 10% arabiki, siekiera. Mail biuro@coffeedoctor.pl, macie wszystko w opisie filmu.
napiszcie, kawkę można zamówić. Czasami bardzo rzadko zdarzają się opóźnienia, nawiązując do sytuacji z problemami z kurierem w zeszłym tygodniu, w tym tygodniu to było tak. Przypominam o serwerze Discord. Link macie w opisie do wsparcia kanału. Za wsparcie kanału można się dostać do nas na Discorda. Jest nas coraz więcej. Możecie tam popatrzeć na moją pracę. Taką czystszą, brudniejszą, na wpadki, pogadać ze mną. Zapraszam. Grupa na Facebooku to też ważne, bo piszecie do mnie jest was coraz więcej, za co jestem bardzo wdzięczny. Oczywiście, jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, to kliknij ten czerwony przycisk. Bardzo dużo osób pisze do mnie na Messengerze o porady. Ja nie mam na te porady, słuchajcie, czasu. Jest was, pamiętajcie, że was do mnie pisze 20 dziennie. Grupa na Facebooku, link również macie w opisie i właśnie na tej grupie otrzymacie pomoc i ode mnie, i od innych. Jest już 3000, ponad 300 osób na tej grupie. Działa to, tylko czytajcie uważnie, jak do niej dołączacie, używajcie wyszukiwarki, bo wiele rzeczy było już poruszanych, a my nie chcemy na tej grupie mieć śmietnika. I jako taki porządek jest, za co jestem wdzięczny. Z tego miejsca wszystkim moderatorom grupy bardzo dziękuję. Tyle mojego gadania, bo było długo. Wracam do żywych, słuchajcie. Obrobić się muszę jeszcze, bo opóźnienia są. I tyle. Miłej soboty, trzymajcie się, mówił do was Bartek, kanał Coffee Doctor. Cześć.